Poczekaj. Aniu, weź nam daj jakieś cukierki czy coś Aleksowi. No dobra, to nie. A żona się nie odzywa. Będziesz słuchać o RPG. Tak? Tylko nie mów brzydkich słów. On ma słuchawki, wiesz. On ma słuchawki, ten youtuber taki ma i słuchawki malutkie, nie? A ty się pytasz, tato youtuberze, czego masz takie, kurczę, duże słuchawki, duży mikrofon, żeby większe głupoty pieprzyć. Ojejku. Ty to w jakich słuchawkach politycy musieliby chodzić? Taki mikrofon już mają, takie dwa nawet w Gabonie jedne. Ojejku, dobra. Zaczynamy. Dżentelmeni przy stole, witamy serdecznie. Wracamy do mapy gier RPG, czyli przegląd tego, co jest dostępne albo dostępne było na rynku w Polsce gier RPG, gier fabularnych, podręcznikowych. Więc dzisiaj sobie troszkę odpoczniemy od systemów science fiction i postapokaliptycznych, aczkolwiek pierwszym systemem będę chciał nawiązać do tematyki post-apo, ale ładnie się przedstawię. Dzisiaj za mikrofonem Irek i... Stary wujek, dobry wieczór. Tak, samo zło. Jak to powiedział Piotr. Tak jest. Dobrze, więc przechodzimy do tematyki fantasy. I tu od razu powiem, że jeśli chodzi o moje preferencje do tego rodzaju gier, do tego gatunku, to ja raczej unikałem gier takich, Boże, jakby to nazwać, w stylu, no po prostu, wprost mówiąc, dedekowym. Dla mnie dużo ważniejsza była ta warstwa fabularno, gdzieś tam historyczna, która się pojawiała wpleciona w tą całą opowieść, niż niekoniecznie ten element, nie wiem, koksowania postaci, rozwoju i tak dalej, więc oczywiście to może być krzywdzące dla systemu D&D, bo on jest, wiadomo, też bogaty i to tak naprawdę jest mnóstwo systemów w jednym, ale w DD-ki jakoś nigdy za bardzo nie grałem, chyba parę razy tylko zagrałem w ten taki podstawowy świat, najbardziej popularny. Wiem, że tam jest Ravenloft, tak, taki wampiryczny, gotycki. Tak, to może dużo jest tych światów, ale całe szczęście nie musimy tego opowiadać. W Polsce zarżnęli te linie, także jesteśmy, że tak powiem, wolni od tego. Aczkolwiek olbrzymi szacunek dla całego tego uniwersum, bo tak jak ja tam wspominałem na tym odcinku pierwszym, który nagrywaliśmy, to tak naprawdę od tego rysunku reklamującego Dungeons and Dragons zaczęła się moja droga w poszukiwaniu, czym są gry fabularne i tym podobne. Ale nawiązując teraz tak jak powiedziałem, do tego motywu post-apo, to chciałbym powiedzieć o systemie, który chyba jest jednym z moich ulubionych, zawsze był. A u mnie stoi na drugim miejscu. O, widzisz, nie wiedziałem, że też tak wysoko. A to dzięki tobie. O, widzisz, no to miło mi słyszeć. Post-apo, bo jest to Earthdawn, czyli świat całkowicie fantasy, ale po pewnej apokalipsie. No tak, wydarzyła się tam apokalipsa pewna. A teraz mamy 4. edycję, która będzie wydawana w Polsce, czy też może już jest. Bo my ją znamy jako to jest pierwsza. W 98 wydało to na początku wydawnictwo IMP, które tak naprawdę było spółką, córką wydawnictwa MAG, a później druga edycja, tam delikatnie poprawiona, to właśnie wydawnictwo MAG. Ale gra jest niesamowicie przebogata, jeśli chodzi o to, co zostało umieszczone w tym świecie. To raz, historia to dwa, do którą zaraz postaram się tak szybko nakreślić, ale to, co mi się bardzo podoba, to tak naprawdę oni stworzyli wiele rzeczy od samego początku. To znaczy tak, wszystkie rasy mają wspólną nazwę, to już nie jest tak kłopotliwe, tak jak że ludzie, nie, tam są po prostu dawcy imion. Tam w ogóle ten motyw nadawania czemuś imion jest zarezerwowany tak jakby dla tych ras wyższych, nie? Tak. Imiona dostają też przedmioty magiczne, one w pewien sposób teraz one
czerpią tą moc właśnie z tych imion. Miejsca mają swoje imiona właśnie, które określają ten wzorzec tego miejsca, więc są ci dawcy, którzy tak jakby nadają te imiona, trochę jak Adam i Ewa w raju. Jest właśnie ta magia, która polega na splataniu takich wątków, każdy tak wzorców. jakby wzorców, tak, każdy przedmiot, każde miejsce ma swój wzorzec i po prostu plączemy te wątki ze sobą. Postacie są nazwane tak fajnie ogólnie adepci. Wszyscy ci bohaterowie, którzy tam wędrują po szlakach i tak dalej, to są adepci, którzy wykonują swoją ścieżkę życia nazwaną dyscypliną, czyli to takie profesje i tak dalej, to są też jednocześnie dyscypliny tak jakby określające ich styl życia. Bardzo świeże, mimo że to tyle lat ma, ale to nie była ta kalka tak jakby kolejnego systemu tolkienowskiego, tylko tak jakby od fundamentów stworzyli coś zupełnie nowego. Mamy historię bardzo niesamowitą, zaraz powiem, ale są jeszcze bóstwa nazwane pasjami. Też bardzo mi się podoba to określenie. Też nigdzie nie spotkałem właśnie takiej nazwy. I ty mówisz, że co? Że to tobie się podoba system? Tak, no to jest system, który chyba ty mi pokazałeś lata temu. Ja pamiętam, przepraszam, że ci przerwę, pamiętam do dziś, jak czekałem na przesyłkę z wydawnictwa tam Mag Imp i ołóweczkiem, jak po prostu w celi więziennej zaznaczałem kolejne dni tam, wiesz, odliczenia do daty premiery, która oczywiście się przesunęła, bo to opóźnienia to nie są tylko dzisiaj w kwestiach Kickstarterów, ale też w latach 90. też zdarzały się opóźnienia. Więc, ale pamiętam z jakim oczekiwaniem po prostu kreśliłem ołóweczkiem, zakreślałem, później dostałem burę od mamy, jak zobaczyła, że tam po tym meblu przy łóżku pomazałem. No ale warto było. A kto ci ukradł ten podręcznik? Bo pewnie go nie masz. Wiem. Nie mam. No właśnie to jest minus, że jedyny sposób teraz otrzymania tego podręcznika to jest po prostu wydrukowanie go gdzieś z sieci. Bo innej opcji nie. Mamy taką wersję właśnie zbindowaną. No właśnie. Ale to też jest, zobacz jaka jest magiczna rzecz. W większości podręczników, o których mówimy, gier, już ich nie mamy, bo komuś albo pożyczyliśmy, albo zostały gdzieś, no nie wiem, zapomniane i na pewno nie leżą w piwnicy. Tylko ktoś nam buchnął, no. Ja wiem, kto mi na przykład Legendę Pięciu Kręgów zabrał, no. Ja wiem, gdzie jest mój Zew Cthulhu. No ale to dobra. To się jeszcze, wiesz... Oczywiście. No, ale... Wyjaśnię. No, to powiedz o tej historii, wiesz, dlaczego jest apokalipsa, bo ja to doskonale rozumiem, ale to jest... No ale właśnie ja też, widzisz, jak teraz sobie gdzieś tam czytałem do programu, właśnie przypominałem sobie, to wiele rzeczy mi umknęło, które teraz się odświeżyły. I to jest właśnie najgorsze, nie? To jest jak z czytaniem książki. Jeżeli nie grasz w jakiś system, to zapominasz te podstawowe rzeczy. Tak samo jak przeczytałeś książkę, za chwilę nie wiesz, jaka jest jej fabuła i możesz ją odkrywać na nowo. No ale, no właśnie, tyle rzeczy umyka. Nie, ja też jak się przygotowałem, mówię, kurczę, a takie to rzeczy były. No, fantastycznie, no. No, to jest ciekawe. No tak jak pamiętam taki cytat z sesji, chyba ja prowadziłem jakąś przygodę, wiesz, taką kupioną i tak dalej. No i w pewnym momencie Czobas czy któryś tam, wiesz... Mówi, że wiesz, idzie jak po sznurku, wiesz, jakby to czyta. Mówię, ty, ale to czytałeś tą przygodę, tam nie miesięcznie, teraz ktoś, a to już wyszło? Cheaterku. To już wyszło? A to już takie wyszło. były przygody. No ale to teraz dobra. Tak... No. Wracając Chciałem powiedzieć, że do tego... No. Większość youtuberów to mogłoby tak powiedzieć, grająca te przygody na YouTubie, a to już wyszło, a to nie mogłem czytać. Może z tyłu tylko coś tam za zajawkę czytałem. Tak. Ale w każdym razie wracając do Airdowna. Historia właśnie, która jest opisana w systemie, bardzo ciekawie pokazuje złożoność tego świata i to jest jeden z tych argumentów, który do mnie przemawia właśnie za tym, żeby tak wysoko ocenić ten system. Wyobraźcie sobie, że jest powiedzmy jakiś tam dwór elfów, no i królowa się kłóci ze swoim tam doradcą, ten doradca się obraża,
został chyba nawet wyrzucony z tego dworu i gdzieś tam sobie podróżuje do krainy, która później zostanie nazwana tą Barsawią, czyli tą główną krainą, w której dzieje się nasza przygoda. I znajduje się w takiej wioseczce, gdzie mieszkańcy to byli z tego co pamiętam jacyś wyznawcy właśnie pasji sprawiedliwości, którzy oddaje tam cześć, znaleźli się w posiadaniu dziwnych starych tam manuskryptów, no i on się przyłącza do tłumaczenia tych właśnie tych ksiąg. Co ciekawe, ma na imię Mesjasz, co myślę, że skojarzenie z Mesjaszem nie jest przypadkowe tutaj w tym przypadku. Zaczyna badać te pisma, okazuje się, że jest w nich zapisana tragiczna historia i zapowiedź jednocześnie przyszłych wydarzeń. I on im bardziej zanurzał się w tą ciemność związaną z tymi księgami, tym ta ciemność, kto to tak mówił? Nietzsche chyba mówił, ta ciemność bardziej patrzyła w niego. Więc on zaczynał odpadać i pewnego dnia znajdują go martwego, straszliwie tam okaleczonego, ale przed śmiercią zdążył jeszcze tam na tych przetłumaczonych już księgach zapisać, że są to księgi cierpienia i to jest nasza zguba i ocalenie, chyba jakoś tak. Chodziło o to, że właśnie tutaj jest zawarta ta tragiczna historia, jednocześnie wskazówka do tego, jak się przed tym ustrzec. O co chodzi? Chodzi o to, że w tym świecie, w którym tam mamy te wszystkie przygody, jest pewien cykl, który następuje wraz ze wzrostem magii. Ta magia się ta magia się zapełnia, jakby ktoś dolewał wody do basenu. No i jak ta woda się wypełni cały ten basen, to ta woda łączy się z równoległym, zewnętrznym takim wymiarem, w którym pływają takie nieprzyjemne istoty, które żywią się strachem, cierpieniem, wszystkim co najgorsze. No i one jak te rekiny po prostu tego basenu wpływają, kiedy ta woda, czyli ten poziom magii osiągnie pewien pułap. Więc ta historia, która jest zawarta w tych książkach, opowiada o tym, że ten cykl się powtarza. I kolejny taki poziom ekstremalny tej magii to jest przepowiedziany za kilkaset lat, więc mają ci dawcy imion kilkaset lat, żeby się przygotować do tego kolejnego apogeum, tej kolejnej apokalipsy. Zwany pogrom. Tak zwany pogrom, o właśnie, to jest tak to jest nazwane. Właśnie to mi się podoba, że tutaj wszystko ma swoją nazwę. To nie jest kalką, tylko właśnie wszystko widać, że oni opracowali od początku na potrzeby właśnie tego systemu. No więc w tej małej osadzie powstaje coś, co później stanie się olbrzymim centrum naukowo-magicznym, czyli ta wielka Terra. Cywilizacyjnie najbardziej rozwinięta kultura, która żeby funkcjonować, żeby utrzymać się utrzymać tych wszystkich magów, darmozjadów, którzy tylko czarują i myślą, no to musiała mieć olbrzymie zasoby ludzkie, więc pojawia się niewolnictwo, zaczynają podbijać okoliczne prowincje, no ale jednocześnie są tymi, którzy ratują świat przed tym pogromem, w takim sensie, że udaje im się opracować tą technologię, czy ten projekt tak zwanych KR-ów, czyli takich podziemnych krypt, które znamy z Fallouta, Dokładnie. które mają utrzymać właśnie ludzi przy życiu podczas tego pogromu, kiedy horrory będą szalały na świecie, to ci adepci mają po prostu przetrwać. No okazuje się, że ten pogrom trwał dłużej niż zakładano. No i niestety, a niektóre horrory okazały się bardziej cierpliwe niż zakładano i one przez te setki lat, bo tyle to trwało, potrafiły niektóre po prostu dłubać w tych zabezpieczeniach KR-ów dotąd, aż dostały się do środka albo na przykład przedarły się poprzez umysły tych dawców i tam siały spustoszenie zamęt, więc po tych kilkuset latach mamy historię opowiadaną od nowa, do tego Airdown, czyli świt ziemi, bo ta ziemia budzi się do życia. No i ta Terra, która wcześniej przed pogromem była potężnym imperium, chce odzyskać swoje władanie w prowincjach, ale Barsawia zaczyna się stawiać i pierwszy taki konflikt jest wygrany na rzecz Barsawii, więc oni wiedzą, że muszą znowu się zjednoczyć, żeby się obronić przez Terrę, ale nie jest to konflikt typowo taki militarny, kinetyczny, bo są też, bo te relacje dyplomatyczne wciąż trwają. Jest na przykład oddzielny dodatek, który opowiada o tej Imperium Terry
i tam po prostu zostali wysłani ci mędrcy tam z Barsawi na rozmowy właśnie, żeby jedni i drudzy się nawzajem przekonywali odnośnie argumentów i pokazali swoje perspektywy, więc widzimy tą Terę, która jest też niesamowicie skłócona, bo tam jest olbrzymia biurokracja, tam jest to walka takich, dzisiaj powiedzielibyśmy korporacji, wewnętrznych jakichś frakcji, nie? Tak. Więc z jednej strony mamy tą Barsawię, która stara się odrodzić po tych latach pogromu, a z drugiej strony mamy te spiski, dyplomację właśnie i niewolnictwo. No i teraz taki crème de la crème tego świata, tych dawców, to są przede wszystkim rasy, którymi możemy grać. To jest pięknie stworzone, bo tak, głównymi rasami, które funkcjonują w tym świecie, to są elfowie i krasnoludy, to jest chyba najliczniejsze rasy, ale mamy też ludzi, mamy też skrangów, czyli takie jaszczuropodobne stwory, które głównie żyją na tej takiej wielkiej wężowej rzece, na olbrzymich takich parostatkach, prowadząc często jakieś tam właśnie konsorcja handlowe. Mamy obsydian, czyli takich kamienne humanoidalne postacie, wolne, ciężkie, ale no coś jak enty, tylko że z kamienia, nie? Tak. I one te wszystkie rasy są tak ładnie opisane, nie? Jak rodzina tak, że to tych czytasz, wszystkich obsydian. Tak. Oj, kiedyś... Zbiera się na tym kamieniem matką, nie? I tak. tam obchodzą święta, czy jakieś tradycje, albo czują zew tego kamienia i zostają przywołani z powrotem do tej swojej rodziny strony. No coś niesamowitego. Są orkowie, którzy są przedstawieni jako tacy honorowi bandyci. Znaczy, to jest tak na zasadzie trochę jak gitowcy w więzieniu, nie? Że jeśli żyjesz w ich kodeksie, jeśli im zaimponujesz, no to okej, to jesteś kozak, ale jeśli wyczują strach i tak dalej, no to jazda z frajerem. No właśnie. Więc oni jako ci nomadzi tam gdzieś szaleją po tych pustkowiach, jak współczesne gangi. Mamy troli. Trolle są bardzo fajnie przedstawione jako tacy ciężcy, olbrzymi zapaśnicy. No, to nie są takie durne już trolle, które powiedzmy z Warhammera, z tego typu światów znamy. I wietrzniaki to są takie półmetrowe wróżki, nie? Czyli takie złodziejaszki ze skrzydełkami. Ale też każda z tych ras gdzieś pozwala odnaleźć swój styl odgrywania i daje mnóstwo pomysłów, bo to w połączeniu właśnie z tymi dyscyplinami, które też wprowadzają pewne zmiany do stylu grania, daje naprawdę olbrzymią barwę do możliwości po prostu, do wyboru. No i wszędzie wokół tego gdzieś krążą te horrory. Ja te horrory trochę widzę jak... Gdzieś oglądałem ostatnio trochę tych japońskich bajek i właśnie w tym kierunku bym widział teraz dzisiaj ten element horrorów. Nie jako takie, tylko stwory zaczajone w krzaku, żeby się na ciebie rzucić, ale właśnie takie odbicie ludzkich pragnień i tych złości, które są w człowieku. Bo chyba nie powiedziałem, ale te horrory wciąż, większość tych horrorów wróciła do siebie, bo już tej brody zabrakło, ale część została wciąż tutaj po tej stronie i wciąż grasuje, wciąż są wygłodniali i oni tak jakby w moim wyobrażeniu są tak odpowiedzią właśnie na te wszystkie pokusy ludzkie, na te wszystkie słabości. Jest takie gdzieś fajne opowiadanko nawet w którejś tam tomie dodatku, gdzie jeden z troli po podzieleniu łupów poczuł się obrażony, że dostał za mało, czy coś takiego i te jego, narzekania, ten jego złość gdzieś tam wyczuł horror, który w okolicy się panoszył i nawiązał z nim tą więź właśnie, bo jest coś takiego jak ta więź, takie napiętnowanie tego horrora, które pozostawia znak w tym dawcy. No i on tam później wyżyna całą tą swoją ekipę właśnie pobudzony tą złością, tą nienawiścią właśnie przez horrora, więc to jest bardzo ciekawy też aspekt, jaki się pojawia w tej grze. No i co? No oprócz tego mamy gdzieś w tle krwawe elfy, które postanowiły przeżyć pogrom na swój sposób, to znaczy przyjęły jakiś tam rytuał krwi, który spowodował, że one cały czas cierpią, bo z ich ciało pokrywają kolce. Więc każdy ruch cały czas sprawia cierpienie, a to ich jakoś tam w jakiś sposób obroniło przed horrorami. Mamy w ogóle po stronie Teheran jakieś takie rasy, które nie do końca są dawcami. Jacyś liszowcy, Ulkmeni, tam Jubrukowie, to są jakieś takie
półzwierzęta, szakalowcy. Mamy te kamienne okręty, które unoszą się w powietrzu. To jest taki wynalazek właśnie Teherańczyków, czyli ciężkie takie cytadele dryfujące w powietrzu. Te parostatki właśnie, rody szlacheckie, no, dyplomacje. Naprawdę jest to tak przeraźliwie bogaty świat, Taka że dla mnie to fantasy jest... space opera. Tak, no, że masz takie olbrzymie dominium, olbrzymie układ słoneczny, po którym po prostu możesz fruwać, latać, zwiedzać. I wszystko jest tak jakby stworzone, tak jak mówię, od początku pod ten system, nie jakaś tam właśnie kopia. Także no ode mnie no olbrzymi zachwyt nad tym systemem. Cieszę się, że to nie umarło, że tutaj trwają prace nad tą 4. edycją. Tam chyba polski już podręcznik gracza został wypuszczony. Do poprzedniej edycji. Zobaczę. Tak, podręcznik gracza. Do poprzedniej edycji wyszło mnóstwo rzeczy. I on był tak soczyście, te suplementy były napełnione po prostu informacjami, opowieściami, historiami. Tam było mnóstwo legend. W każdym podręczniku były jakieś legendy, opowieści, historie. Wszystko to tworzyło, że naprawdę wchodziłeś w ten świat tak na miękko, że mogłeś wyciągać jak z kapelusza po prostu różnych bohaterów, gdzieś rzucać ich imionami, a tutaj przechodził ten i ten, ta opowieść o tym i o tym. One to się czytało jak dobrą książkę, no nie? To samo właśnie było miałem o tym mówić, że przy gasnących słońcach, identycznie, po prostu historia, opowieści, anegdotki, jakieś tam didaskalia i ty to czytałeś, zapamiętywałeś bardzo łatwo i później na sesji mogłeś już tym żonglować. To była taka doskonała pożywka dla twojej wyobraźni. To już od razu, wiesz, bo to dużo nie potrzeba, wystarczą tylko jakieś takie pomysły, które ci od razu tworzą wokół oddzielne historie, więc właśnie o tym miałem mówić, że tam ciężko było czasem dowiedzieć się, o czym jest ten podręcznik tak wprost, bo z tyłu tak jak zazwyczaj masz z tyłu opis skracający, o co tam chodzi, to były jakieś kwieciste historie pisane w pierwszej osobie albo w formie kroniki. Już od razu miałeś na wstępie, tak, od razu miałeś już fabularyzację tej zawartości podręcznika, więc no... Tak, właśnie, to nawet nie było wprost napisane, nie? Przekazywane, na przykład ktoś pisał list do innej osoby i w tym właśnie liście opisywał, jakie to było, kurczę, plastyczne, piękne. No. Na wszystko zaczyna się od tego, że otwieramy KR. Trochę jak w Falloutie, nie? Trochę jak w Falloutie i cóż, no... Jesteśmy zdani tak naprawdę tylko na siebie, bo nie wiemy, co nas otacza. Wychodzimy. Dawcy imion, w których się wcielamy, będą nazywać, czyli to jest poszukiwanie miejsc, poszukiwanie artefaktów, przeszłości, odkrywanie, co tak naprawdę się stało, no bo to tam jednak żeśmy siedzieli w tym KR-ze dosyć długo. Niektóre KR-y, prawda, tak jak powiedziałeś, są już otwarte, są już splądrowane, ale przecież są też KR-y, które do tej pory gdzieś tam są zapieczętowane nadal magicznie. Jest całe miasto Palarnit, które postanowiło przeskoczyć do innego wymiaru i po prostu teraz stoi puste. Nie wiadomo, co się stało z mieszkańcami. Więc no, jest mnóstwo historii, które się czyta po prostu rewelacyjnie. Jeszcze wspominałeś o tych pasjach. Pasje kiedyś przed pogromem, to były takie bóstwa, prawda, które pomagały tym dawcom imion w życiu, w nazywaniu i tak dalej. Nadszedł pogrom i te pasje nagle są skłócone. Widzisz, o tym nie pamiętam. Tak? No. I widzisz, i to mi się tutaj, moje zarzuty, które się pojawiały w kierunku Korolisa, gdzie tam dla mnie ta religijność była bezsensowna, bo to były takie wyssane z palca sztuczne wierzenia, które się przekładały na +5, jeśli była kaplica na statku, bo tak naprawdę w dzisiejszych czasach widać, jak wiesz, jak ludzie przestają wierzyć, jeśli nie widzą namacalnych dowodów obecności bóstwa, nie? No to tutaj właśnie w Airdownie ma to sens, bo tak jak mówisz, te pasje gdzieś dzieliły życie z tymi dawcami, gdzieś próbowały ingerować w życie, trochę jak w mitologii greckiej i tym podobnych, nie? Także no, ode mnie olbrzymi plus dla Airdowna. Bardzo zachęcam do zapoznania się, jeśli macie możliwość, jeśli macie ochotę.
wejść w taki ciekawy system, ale co ciekawe, kontynuacją tego systemu jest Shadowrun, który mi się strasznie nie spodobał. Czyli Shadowrun to jest... Poczekaj, Irek, wiesz co, to jeszcze coś powiemy takiego, bo mamy tego Airdowna, a to jest jakoś tam nazwane jako Ziemia, coś takiego, żeśmy kiedyś rozmawiali, że to jest Ziemia 4, czy coś takiego. My w czasie, w którym teraz nagrywamy, masz dżentelmenów przy stole i rozmawiamy, to jest Ziemia 5, kiedy nie ma magii, nie ma innych ras i tak dalej, a kolejnym etapem to jest ale to co sugerujesz, że po prostu nie sugeruję, Ruscy za granicą to są te horrory, które mają nadejść, jak się poziom magii podniesie, te orki? Właśnie nie jeszcze. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Właśnie żyjemy, kiedy te wszystkie rzeczy, to jest ta właśnie sinusoida, jak ty mówisz, że ten cykl, nie? Jesteśmy teraz, że tak powiem, być może na samym dole, w ogóle nie jesteśmy magiczni, nie mamy tam wrażliwości żadnej i tak dalej, są tylko ludzie, no i to się wszystko podnosi, prawda, z czasem, no i właśnie wchodzi tutaj ten Shadowrun, o którym ty mówisz. Tak, i jest kolejną częścią uniwersum, to jest Shadowrun, gdzie w Airdownie smoki są w formie gdzieś tam legend. Wszyscy się boją tych smoków. Zresztą smoki w większości systemów fantasy to były takie najgroźniejsze istoty. Tam w Airdownie też one siały strach, mimo że były tylko częścią legend. No to w Shadowrunie one się już tak jakby budzą. Budzi się tam magia, podnosi się ten poziom magii, pojawiają się orki, trolle i tak dalej. I do tego świata science fiction wchodzi po prostu świat magii. No i plus taka otoczka cyberpunkowa jest tego Shadowruna. Tak. No powiem ci, dlaczego mi się to nie podobało. Dla mnie to już jest za dużo grzybów w barszczu, bo jest taka pokusa, powiedzmy w fantastyce czy science fiction, wytłumaczyć pewne kwestie albo zaawansowaną magią, albo zaawansowaną technologią. To znaczy, że coś jest niewyjaśnialnego, bo to jest magia. Bo to jest technologia kosmitów, nie? Tu już jest to i magia, i kosmos, to już wszystko można sobie wytłumaczyć, nie? No. Więc do mnie nigdy Shadowrun nie przemówił. No ale graliśmy. Nie wiem, kto nam nawet nie pamiętam, tego... może... Podręcznik pamiętam miałem, ale kurczę, samej sesji nie pamiętam. No to nie wiem, bo ja mam kartę postaci i jeszcze ją kilka miesięcy temu widziałem. No ale tą kartę postaci to wiesz, się tworzy zawsze. No tak, no to więc to był też twój podręcznik, tak? Który ci ktoś później buchnął. No widzisz, no i to jest właśnie ta magia, było, nie ma. Tak, ale jeżeli będziecie mogli mieć w swoich rękach którąś z edycji właśnie tego systemu, o którym mówimy, to jest tak bogata rzecz. Że to się czyta fajnie, tak jak powiedziałeś, jak książka nawet. Ja sobie też pobrałem teraz te Gasnące Słońca, bo to jest ten sam styl. Nie wiem, to był jakiś taki czas takich tworzenia obfitych takich RPG-ów, nie? Że to naprawdę ludzie wkładali w to całe serce. Jak ja teraz widzę... Ale to jest też, Irek, słuchaj, to jest takie pisanie też takie infantylne, takie dziecięce, nie? Tam nie ma, jakichś też w pewnych momentach kwiecistych jakichś tego. To jest po prostu zwykła taka gawenda karczemna. Nie? Czy to mamy gasnące słońca, będzie to wiadomo o rzeczach w kosmosie, czy tutaj to jest... Podręczniki teraz się różnią od tych, które były wydawane, nie? Jak się otworzy stary podręcznik, tam jest tona tekstu. 2 kolumny maczkiem zapisane, które się czytało, które się po prostu czekało, żeby to zdobyć. I teraz czytało się z latarką pod kołdrą, żeby stary nie przyłapał, że w nocy nie śpisz. Oczywiście, że tak. A teraz otwierasz podręcznik i tam masz kolorowe strony, gdzieś tekst na dole, na górze, gdzieś tego. Kiedyś to się po prostu czytało. Ilustracje były przede wszystkim czarno-białe, to też robiło klimat ogromny, ale świt ziemi to jest rzecz niesamowita. No tak jak dzisiaj Warhammera widzę, jest ten wewnętrzny wróg, kampania wydawana. Kurde, każda część jest chyba w twardej oprawie, rozdmuchana wydawniczo strasznie. Do każdej części jest jeszcze dodawane kompendium, czyli jak prowadzić, nie?
No wiesz, no marketing, no świat się kręci wokół zarabiania, oczywiście wydawnictwa też można zarabiać, tylko no wtedy to było tak prosto, pięknie wszystko razem zebrane, nie dzielone tak na No tak. malutkie części, tylko no cały podręcznik poświęcony tym Imperium Terrańskiemu, po prostu, no tam nie wiem, 100 czy 200 stron po prostu ścian tekstu ciekawych historii. Tak, bo tutaj też mamy, nie? Podręcznik gracza, jak to jest tam w tym Tak, tam jest świat rozpisany na 2 podręczniki, tylko one też były razem wydane na przykład, nie to, że dzisiaj wydajemy to jeden dla gracza, drugi dla mistrza gry, taki przewodnik po Barsawii właśnie. No. I tam, wiesz, w części dla mistrza gry, no to były jakieś historie takie, których gracze nie powinni znać. Takie standardowo, nie? Ale no 2 tak. w jednym fajnie wydane. No, ile tych dodatków tam wyszło? Z 10? No musiałbym policzyć. Do Gasnących Słońc wiem, że jest chyba z 8 w sumie. 8. No, a tam jest bindowałem chyba więcej. ostatnio. Bindowałem i tobie, i sobie, ale jest ich właśnie bardzo dużo. No, niektóre do są... Airdowna wyszło bardzo dużo. No i to jest różna objętość, nie? Bo mamy też takie kolosy właśnie i takie niewielkie książeczki. Ale to jest wszystko ma ten sam, że tak powiem, moc. Dobra, to przejdźmy teraz na drugą nóżkę. Opowiemy o innym rodzaju fantasy, takim typowym dark fantasy. No, świat, który obok Airdowna w Polsce był tak samo, a myślę, że jeszcze bardziej lubiany i ogrywany, mianowicie Warhammer Fantasy Roleplay. Ostatnio miałem okazję zagrać w Dark Heresy i na stole jako planszówkę Zakazane Gwiazdy, które jest w uniwersum Warhammer 4000. Co ciekawe, ja cały czas żyłem w świadomości, że stary świat to jest przeszłość tego, co się dzieje w Warhammer 4000. To bzdura, to są zupełnie oddzielne uniwersa. Po prostu najpierw był Warhammer 4000, a później na potrzeby rynku, marketingu została opracowana wersja fantasy. Prawie dobrze, ale było dokładnie odwrotnie. Więc dla mnie to był w ogóle w szoku, byłem całe dzieciństwo przekreślone. No to żeś mi zniszczył dzieciństwo teraz. Aha. O tak o jest? Miałem w ogóle ostatnio wykład tak jak mówiłem ci z Kamilą, grałem odnośnie historii, genezy tego Warhammera 4000. No to jest jak kurczę Gwiezdne Wojny to jest obszerne uniwersum, to tam po prostu jest to tak niesamowicie szczegółowo opowiedziane, w tak ciekawy sposób. Jeśli jeszcze słuchałem osoby, która olbrzymią wiedzę miała na ten temat i... To gdzie ten Kamil jest? Czego go nie zaprosiłeś? No widzisz, no musimy do tematu tych science fiction go wziąć, które jeśli będziemy dokończać, nie? No dobra. Jak słucha Kamil, to się szykuj. Ale wracając do samego Warhammera. Do Warhammera przyjęło się takie określenie jak jesienna gawenda. I tutaj u nas to portal mocno fajnie promował, Trzewiczek ze swoim stylem narracji, no ale tam też pasował ten taki brudny świat na, ja wiem, przełomie średniowiecza, renesansu, no bo tam już proch się pojawia, ale wciąż są rycerze, też jest motyw takich też krucjat, tym podobnych, no i mamy ten, tak jak tutaj, tak jak sobie żeśmy wyznaczyli, że opowiadamy też o głównym złym w danym systemie, no to tutaj głównym złym jest chaos po prostu, nie? Czyli te bóstwa, kulty, ci ludzie, którzy tam potajemnie gdzieś oddają cześć tym różnym bóstwom. I co ciekawe, jest też motyw spaczenia, który jest po prostu jakąś formą promieniowania, nie? Można dokładnie, spaczenie to promieniowanie, Dlatego ja zawsze to właśnie uciekałem myślami w kierunku Warhammera 4000, że to jest ze sobą połączone, no bo rasy te same i tak dalej. No ale w każdym razie, tych edycji Warhammera jest 4 obecnie, tak? Trwają prace nad 5, z tego co kojarzę. My graliśmy w pierwszą, tą taką najbardziej oldschoolową. I to co... W edycję pierwszą kserowaną. Nie, no ja miałem kupioną z Toyslando. Na Rutowicza? No, na Nadwystrzyckiej. Na Bystrzyskie. Aha, dobra, to jest No przecież opowiadałem ci, no. No tak. Jak mnie słuchasz. No i przepraszam. I co tam było takiego, co mnie osobiście przyciągało, to chyba
ten świat taki bardzo normalny i odgranie ludźmi o takich zwykłych profesjach, jak szczurołap, strażnik miejski, jakiś Docker. tam banita. Kto? Docker? Tak. No. Docker. I to było fajne. Tam można było później przejść do profesji zaawansowanej, ale właśnie wchodziłeś w ten świat tak na biedno. Nie na bogato, tylko na biedno. Że każdy ten szyling, każda ta korona to była na wagę złota. Podejmowało się różnych prac, żeby tylko gdzieś tam ten koniec z końcem związać. Tak naprawdę uciekał klimat tego świata, kiedy ci bohaterowie stawali się już bohaterami z kasą, nie? Oczywiście wtedy można się było bawić w intrygi, tego typu rzeczy, ale te początki zawsze były najbardziej fascynujące. I dlatego do każdej przygody chyba robiliśmy albo bardzo często nową postać, żeby właśnie... No one też ginęły sobie, no. No ginęły sobie, ale jak żeśmy zaczynali, zawsze losowaliśmy, zrobimy sobie nową postać, zaczynamy od tego, że cierpimy. Tak jest. No było te błotko, ten brud, syf. No właśnie, karczma, błoto, słup ogłoszeń i tak właśnie się zaczynały przygody. I jak siedzieliśmy w karczmie i zaczynał padać deszcz, to wiedzieliśmy, że zaraz już na poważnie zaczynamy. Musieliśmy być przemoczeni. No. Warhammera chyba większość zna, nie? Ale to też jest, przecież podręcznik ma opisany świat, miasta i tak dalej bardzo dokładnie, no nie? I przygody, w których my żeśmy zaczynali zabawę, one były umiejscowione tak naprawdę w przeróżnych miejscach, w przeróżnych małych miasteczkach, jeżeli nie mówiąc o tych takich dużych gdzieś tam kampaniach, nie? Wydawanych, tych romantycznych książeczek. Więc no, to było właśnie granie takie bardzo normalne, romantyczne i tak żeśmy liczyli na to, żeby ten jednak szczur z Gotika nas nie dojechał, nie? Na początku. Tak, a później to już się ze Skavenami walczyło, czyli takimi no właśnie, szczurami. Później to już była jazda. Łatwo było wejść w ten świat, bo on mocno wzorcował się na kulturach, jakie znamy z naszego świata, czyli Kislev to tam Francja chyba, tak, dobrze kojarzę. Rosja też gdzieś tam miała swoją jakąś swój odpowiednik. No i łatwo to było ogarnąć, zrozumieć po prostu mechanizm działania tego świata właśnie w czytelny sposób były te odnośniki przedstawione. Ale jednocześnie no był ten element magii, były te stwory właśnie. On był taki troszkę Tolkienowy, ale dużo mroczniejszy, nie? Że te orki to były rzeczywiście orki takie jak u Tolkiena, chociaż tam się na przykład pojawiały te fajne małe snotlingi, takie głupkowate, zielone, pseudogobliny, bo gobliny były, ale były też snotlingi, jakieś takie mała wersja goblinków. No i były te mutacje, to było ciekawym elementem, bo wprowadzało właśnie ten taki nastrój takiej choroby, zepsucia i inkwizycji, bo tam właśnie te osoby spaczone były ścigane przez właśnie Kościół, przez tych łowców czarownic. Często wokół tego się toczyły przygody i tam pojawiały się już takie dylematy typowo moralne, nie? Czy to, że facet zamiast ręki ma mackę, to oznacza, że musi zginąć, nie? I tym podobne. To się śmieje oczywiście, ale no, była tam przestrzeń do grania poważnie, no. Tak. I to mi się podobało. To znaczy mówimy też, tak jak ty wspomniałeś o tym, że Polacy gdzieś indziej grano inaczej, a my mamy tę, prawda, jesienną gawędę, nie? Ale ona nie jest ogólnoświatowym takim trendem? No właśnie, wiesz co, ja się zastanawiam nad tym od bardzo dawna, nie chce mi się gdzieś tam czytać po tych źródłach, mówi się, że prawda, że to Ignacy to zrobił, później wiesz, on zepsuł tam życie tym wszystkim graczom, bo gdziekolwiek indziej grali, wiesz, wesoło jak w Dungeons and Dragons, tylko ja się tak zastanawiam, jeżeli ja widzę ilustrację na przykład, wiesz, no to jak można nie grać w to poważnie, mrocznie i po prostu... Znaczy on miał taki pierwiastek groteskowy trochę, tam była też taka doza Monty Pythonowskiego czasem humoru, nie wręcz. Ale to się bardzo fajnie ze sobą łączyło, no. No. Znaczy bardzo... Poleciłbyś młodej osobie
młodemu graczowi w RPG zacząć od Warhammera? No zależy jak Tak młody, ogólnie? nie? Ale to No ja tak tutaj nie wiesz, widzę ktoś, przeciwwskazań, wiesz, jeśli usunąć jakieś takie tematy, no naprawdę obskurne i paskudne, no to czego nie, no ja sam się wychowałem na Warhammerze, więc jak najbardziej poleciłbym też i młodym ja osobom. też. No można powiedzieć Ja w kolejnych zaczynałem edycjach. od... Mhm. Bo to było ciekawe, że te edycje różniły się nie tylko mechaniką, ale też umiejscowieniem w czasie. Bo pierwsza edycja, jeśli dobrze pamiętam, jeśli mylę w ogóle, to poprawcie w komentarzach, ale pierwsza edycja była tuż przed najazdem tego chaosu, tak? Kilkanaście lat chyba przed tym takim załamaniem, kiedy ten chaos wdarł się do wrót Imperium i zniszczył ten świat. Druga edycja to była, nie wiem, albo, nie pamiętasz jaka druga edycja? Druga edycja to w ogóle Nie pamiętam. Ja nie pamiętam, w którą ja zaczynam. Ja mówię, że grałem w edycję kserowaną. No. To nie była twoja. Druga to była właśnie po tym upadku, tak jakby Imperium się grało, czyli też taki post-apo. Trójka to w ogóle była na mechanice D&D, nie? Próba była, tak, ona w ogóle się nie przyjęła. No teraz jest czwórka, która z tego co słyszę ma swoje te trudności, jeśli chodzi o złożoność tej mechaniki, tych zasad i tak dalej. I ona chyba z powrotem wraca do tego czasu spokojniejszego, nie? Który przed jeszcze tymi wydarzeniami z napaści tego chaosu. No powiem ci szczerze, że 20 lat temu grałem w Warhammera. Tak, nie orientuję się. Przez 20 ale on cały nadal czas ma, gram, ale Warhammer. te podręczniki nadal mają ten taki mroczny, fajny klimat. Znaczy, mówimy nie poszedł o tej nowej edycji, nie? On nie poszedł tak jak Fallout w taki bardziej lukrowany wizerunek, tylko pozostał przy tych takich ciemniejszych klimatach. No tak. No. A jeżeli chodzi znaczy w sumie grałem w Warhammera, w Książęta Elektorze. Tę karciankę, co chciałeś. No tak. Ładne ilustracje. No dobrze, wiesz co, to ja bym jeszcze tutaj może napomknął, jeśli jesteśmy przy Warhammerze, to ja bym napomknął, jeśli Warhammer jest jesienną gawędą, to ten system, który mi chodzi po głowie, to jest taką zimową opowieścią, opowiedzianą może przy ogniu, ale ogniu palonego stosu, nie? Czyli mamy taki mroczny, ciemny klimat, ale bardzo taki zimowy. Kto to był, powiedz? Felka się włącza. Więc nie wiem, czy wiesz, o jaki system chodzi mi po głowie, który byś przyczepił do tego opisu. No ja tutaj się bardzo zafascynowałem, zresztą wspominałem już nieraz w różnych odcinkach, monastyrem, który stworzył Trzewiczek, Blacha i Joracz. Monaster. Oni stworzyli system taki, który opowiada o świecie pogrążonym w wojnie, nie? Tam są gdzieś tam w tle elfy i krasnoludy, ale głównym wrogiem są ludzie, którzy się nawzajem po prostu wyżynają w takich bratobójczych walkach. No i to też jest taki okres, jeszcze mamy tych takich ciężko zbrojnych rycerzy, pojawiają się na ilustracjach, ale połączony z taką historią, którą znamy z kart powieści Dumas, czyli tych muszkieterów i tym podobne. Płaszcza i szpady. Tak jest, więc to ze sobą tak zostało ładnie spięte w klamrę. Bardzo mega wyraziście są opisane te frakcje. I tu się zastanawiam, czy to jest na plus, czy na minus. Dla mnie to był olbrzymi plus, bo wchodząc w daną narodowość, od razu wiedziałem jak grać, nie? Jaką postać odgrywać. Tak mocno były te postacie określone. Z drugiej strony pytanie, jak to wpływa na regrywalność, nie? Jeśli masz takie mocne osadzenie w danej frakcji. Ale opisy były niesamowite. Od razu, stawało ci przed oczami twoja historia, tworzyły jakąś taką więź od razu z tym nieistniejącym narodem, nie? Ale w głowie pojawiały się właśnie już pomysły na przygody, na relacje. No i w tym wszystkim jest właśnie ta wysoka pozycja Kościoła, który zmaga się z tym taką ciemnością, która gdzieś tam krąży, nie tylko w podziemiach, czy gdzieś w zakamarkach mrocznych tam jakichś jaskiń i opuszczonych miejscówek, ale też te demony, które docierają w te wysokie kręgi, nie?
Czyli mamy ten motyw też takich właśnie spisków, intryg i tego polowania na czarownicę. Świetny system. Dużo w niego grałeś? Nie, dużo nie, niestety. On jakoś tam też przeszedł po kilku sesjach, gdzieś chyba dalej się na coś innego przyszliśmy, ale wszedł mi bardzo w pamięć. Szczególnie właśnie tam też chyba pojawiło się dużo dodatków, nie jeszcze jakiś zbiór opowiadań? No kilka, niestety nie aż tak dużo. Nie? No cóż, będą lasy padać pod tym, jak będziemy to drukować, nie? No teraz to w ogóle jest ciężko dostępne, nawet gdzieś tam z internetu, żeby pobrać, no to jest skan gdzieś tam drukowany ze skanu, ale nie wiem, ty miałeś okazję grać, czytać? Nie, ja nie miałem, to znaczy ja na pewno miałem w rękach podręcznik za czasów, kiedy graliśmy, on był już, pamiętam, że on był rozwalony, rozpadł, on był doklejony. Czytałem, wziąłem chyba raz do domu, ale trzeba było go oddać, także nie, ja no to jest nie grałem taka w Monastir. Polska wersja gry o Tron, mógłbym powiedzieć właśnie, gdzie te frakcje po prostu tak mocno się ze sobą ścierają. Jest to zagrożenie gdzieś tam w tle, które może nadejść i zniszczyć ten świat, bo są te właśnie magiczne, demoniczne stwory. Ale te poszczególne frakcje no, są dużo bardziej wyraźne niż w grze o Tron, mam wrażenie. No dobra, to tyle jeśli chodzi o moje opowieści, to teraz ty powiedz, co ty tam masz ciekawego. Ja mam rzecz typowo fantasy, mówię o Słowianach, to jest coś To jest polski system, tak? Polski system, godny i sprawiedliwy, wydany edycja półtorej wyszła w 2020 roku przez wydawnictwo Hengal i to jest rzecz dla ludzi, którzy chcą sobie pograć zwykłymi ludźmi. Nie wcielamy się tutaj ani w elfów, ani w krasnoludów, tylko gramy zwykłymi Słowianami, no to rolnikami. klimat trochę jak w Wiedźminie, tak? Pewnie. Czy nie ma magii, tak? Nie, to jest właśnie, magia jest są taka, strzygi, jakieś takie upiory, tak? Znane z polskich mitologii. I to jest mocno osadzone, chociaż rozgrywa się to nie w Polsce, tylko fikcyjny kontynent Slawia. Ale mamy właśnie tutaj wszystko, co znamy po prostu z naszej mitologii. Od bogów, którym nasi praszczurzy składali ofiary i składając ofiary mamy, czy też modląc się, mamy tych żerców, wołchów i to oni właśnie potrafią, że tak powiem, czerpać z tego jakby, można powiedzieć, magiczne jakieś... Pieruna mamy? No dokładnie. Jakieś wyciągać z tego magiczne rzeczy. Ale to wszystko jest właśnie tak jak za dawnych czasów. No wszystko to jest średniowiecze, wczesne średniowiecze, nie? Czyli tak coś jak pierwszy jakby tak przed chrztem polskim, tak? Po prostu. No dokładnie, no. No ale mamy też, wiesz, i rycerzy, no wcielamy się w przeróżne profesje. Mamy też nawet łowcę potworów, nie? Czyli możemy zagrać takim jakby Wiedźminem. Ale to jest system, który bardzo przypomina mi właśnie te stare, o których żeśmy mówili. Otwieramy książkę, jest tona tekstu, wszystko jest czarno-białe. Widziałeś ten podręcznik? Nie. Także są i tabelki, wszystko jest tak dobrze opisane, że to też właśnie czyta się po prostu jednym tchem. Postacie robimy wybierając krainy, z których pochodzimy, nie? Czyli tak jakby tam Pomorzan, gdzieś tego, wiesz, one są uwarunkowane pewnymi umiejętnościami, które mamy, ale system polega na tym, że jeżeli się bawimy w rodzimowierców, czy chcielibyśmy poznać właśnie te wszystkie stare rzeczy, które teraz właśnie wracają delikatnie, to możemy sobie sięgnąć po ten system i on ma no naprawdę przebogatą mechanikę, motywy. Tak, no ale tylko, że gramy właśnie zwykłymi ludźmi, nie? Ale są coś takiego, wiesz, że się modlimy. Ale w tamtych czasach zwykli ludzie to byli chłopi, którzy po prostu pracowali na roli i nie mieli czasu na głupoty, latanie za potworami. To tu rozumiem, że jednak gramy takimi trochę banitami na gościńcu, tak? To znaczy, wiesz, to jest przeróżnie, nie? To znaczy, są też 3
jakby stopnie mechaniczne. Jeżeli chcemy fabularnie trochę poturlać kośmi lub w ogóle turlać przepotężnie, nie? To jest ten trzeci etap. Ale mamy naprawdę bardzo dużo możliwości. Nie? Znaczy, profesje są typowo nie takie średniowiecznie. Nie? Mamy na przykład tego Sławomira, czyli takiego kolesia, śpiewaka, który sobie tam trubadura, nie? No, śpiewaka, który też ma pewne tam zdolności. No, podręcznik ma, słuchaj, 330 stron. Do tego dochodzą przeróżne dodatki, bo to już jest 5 lat. Głównym, że tak powiem, wrogiem, tak jak my to określamy, są też, wyobraź sobie, Germanii. Albo jakieś, kurcze, ludzie z lodowych pustkowi. Albo jeszcze jakieś takie wykwintne, rozumiesz, rzeczy, o których tam nawet nie będę wspominał, jakieś dzikusy i tak dalej. No ale jest to taka właśnie taki RPG, w którym tak naprawdę, no, tak jakbyś zaczynał sobie w wiosce zwykłej, idziesz tam kosić, prawda, i tu nagle zaczyna się jakaś intryga, bo stało się coś. Nie? Także musisz uważać tak naprawdę na to, na jaki jest pora dnia, pora nocy, żeby się pomodlić do bogów, wtedy dostaniesz jakieś tam błogosławieństwo. No właśnie. Są też bardzo, co mi się podoba, są fajne rzeczy, które tutaj są nazwane przesądami. Czyli mistrz gry w czasie, mówię, że tam przechodzi czarny kot, no nie? No my teraz czarny kot, no tam pies go tam trącał, no ale kiedyś przesąd ten funkcjonował dosyć mocno, nie? Czy tam no, przeróżne są te właśnie przesądy i one wprowadzają... No już widzę tak motywy jakichś takich, wiesz, wiedźmy starej gdzieś tam w lesie zaszytej, nie? No. Która truje wioskę czy coś takiego. No fajny patent. No, sukces Wiedźmina pokazał też, że ten uniwersum naszej mitologii słowiańskiej jest bardzo bogate i ciekawe. To na pewno gdzieś tam jest to wzorowane, no nie, takim klimatem właśnie, że to ma być takie właśnie wiedźmińskie, no ale no to jest właśnie nasza słowiańska. No, albo znaczy inaczej, no właśnie Wiedźmin był też wzorowany na tych legendach, na tej baśniowości słowiańskiej. No jeszcze tam dochodzą te legendy króla Artura, nie? Ale to gdzie dochodzą? Chodzi o Wiedźmina. Przy Wiedźminie. Tak? No. Nie grałem, więc tak nie wiem. Znaczy nie, no wiesz. No. Słuchaj, no to mamy Bajarza, nie? Ten, o którym mówiłem, bo ja sobie sam stworzyłem Bajarza, którego nazwałem Sławomir. No ale mamy Komesa, czyli takiego faceta, który tam rządzi jakąś wioską, kupca, myśliwego, najemnika, łowcę głów, wartownika, wołchwa, czyli kogoś, kto właśnie się modli tak do tych bogów. Czyli takiego szamana. Co? Tak, to jest żerca. To mamy też i żercę, nie? Złodzieja, 12 profesji. No, w dodatkach kolejnych właśnie wychodzą przeróżne jeszcze inne rzeczy. No ale też możemy sobie tworzyć różne, nie wiem, eliksiry, używać tej magii, ale żeby do tego zrobić, no to musimy zbierać składniki. Wszystko to jest tak ładnie opisane, że w czasie sesji właśnie możemy sobie pozwolić na to, że... No fajnie, bo z tak tego co mówisz, nie? to jest to świat, w którym może nie tyle skupiasz się na walce z potworami i szukaniu skarbów, tylko na takim codziennym po prostu życiu, wręcz rzemieślniczym, nie? No dobra, muszę tu znaleźć te składniki, to idę i szukam i coś tam się wydarza. Ja bardzo lubię właśnie takie motywy, nie? Że tak, które pozwalają dobrze mnie umiejscowić właśnie w tych realiach, które funkcjonują, żeby poznać na przykład, nie wiem, z czego żyje ta wioska, albo z czego ta i tak dalej, nie? Właśnie. Żeby pożyć tym światem i to wtedy nadaje realizmu całej No i tutaj zobacz, nie ma tej państwowości, nie? Państwowości nie ma, więc każda wioska to jest tak naprawdę zupełnie tak jakby odrębny świat, nie? Więc musimy patrzeć, czy oni są przyjaźnie nastawieni, czy źle, musimy podróżować tym traktem. No także
tutaj takiego Boga wyznają, tam innego, nie możemy ich urazić, no bo coś się stanie, ale tutaj ci z sąsiedniej wioski to chcą nas napaść. No także jest tu dużo Czyli co, no, takich tutaj cię intryg. kupuje głównie klimat, który kojarzysz, Klimat, który jest tak. ci swojsko brzmi po prostu w uszach. No tak. W ogóle no czytając... A masz tam mamy- bestiariusz jakiś? Mam. I co, jakie są na przykład rzucone stwory tak? No to proszę bardzo. No Beholdera zakładam, że nie będzie na przykład. No Beholdera nie ma. Daj mi kurczę to otworzyć. Ja pierdykam. 257 wytniesz. No i słuchaj. Bałamutnik. Znasz takiego stwora? No kręci się tu po osiedlu. Baby No zaczepia. właśnie. No dokładnie tak. Mamy jakieś błotniki, mamy błędnice leśne, południce, północnice, dziwożony z gór, Znam. właśnie kaduki, kocmołuchy, no to po Super, prostu tak fajnie to jakbyś brzmi. masz, No. no i one, wyobraź sobie, ja ci teraz to pokażę, one są prześwietnie namalowane przez różnych tutaj artystów, stolemy, rusałki wodne. Pokażę ci rusałkę, rozumiesz? No to są wszystkie takie istoty, które teraz możemy spotkać na osiedlu. Syreny, umrzyki, wężowije. Także to są... No, to jest tylko podstawowy, no nie? Ale już w dodatkach, które mam, no to one po prostu robią roboty, bo i mamy i dziennik zielarski z opisem po prostu tych wszystkich składników, czyli tak jak mówiłem w Wiedźminie, nie? Że idziesz i urwę sobie, kurczę, tego Mniszka listka tamtego. leczniczego. Tak, No. właśnie, bo później mogę go połączyć. I tutaj mając właśnie te wszystkie możliwości modlenia się, tworzenia przeróżnych mikstur. Jakaś alchemia i tak dalej, no. Tak, taka delikatna. No wszystko możemy sobie to, wiesz, no jakieś tam czary takie niepodstawowe, czyli na przykład, że możemy gdzieś na jakiś tam teren zwierzątka napuścić. A wszystko to jest okraszone właśnie modlitwą do bogów, nie? Mamy Mokosz, Welesa, no ale to chyba każdy zna, jeżeli się orientuje w mitologii słowiańskiej. Także jeżeli ktoś jest, że tak powiem, amatorskim rodzimowiercą i chciałby sobie pograć i wcielić się właśnie w takiego pasanta słowiańskiego, to jest jak najbardziej dobry system. I mechanika co prawda nie jest, i mechanika przede wszystkim nie jest skomplikowana. To jest te PBTA czy coś takiego? Nie. Nie, to nie jest PBTA. To nie jest PBTA. Także tak naprawdę trzeba mieć cały zestaw kostek, ale używasz tutaj tylko 2 kaszustek. Nie, No dobra. tam podręcznik. To myślę, że na dzisiaj zrobimy przerwę, jeśli chodzi o sekcję fantazy, bo ona jest mega obszerna. Została nam ta Wojna Pierścieni, Władca Pierścieni na Ja przykład. chciałbym jeszcze następnym razem bym powiedział o Księdze Stali, o polskich systemach Księga Stali, No ty zawsze coś ciekawego Agonia. No i jest jeszcze Warlock, wydany też tak. wydawnictwo Hennegal i chyba już przerwany. Hengal. Tak, ostatnio Nie. ogłosili, że nie zamykają tej linii Warlocka? Nie, że się nakład wyczerpał. Marketing. Tak, to znaczy wiesz co, te wszystkie, o których ja mówię i które tego to właśnie ten wydawca Hengal robi. To są kurczę godne i sprawiedliwe podręczniki. Od małych takich rzeczy jak na przykład Księga Stali, Heroic Fantasy, która tylko ma stron raptem 120, właśnie po takie stare kolosy jak Słowianie. No i mamy jeszcze Dungeon World, nie? No dobra, no to co, jak będzie 100 000 łapek w górę albo w dół, to nagrywamy dalej, nie? No właśnie, jak nie będzie, jak powiedzą, dajcie spokój. To zrobimy jeszcze z 3 odcinki dopiero. Dzięki serdecznie za dzisiejsze wysłuchanie. Pozdrawiamy serdecznie Irek. Stary wujek, dobranoc Państwu. Dobranoc Państwu. Hej.
No patrz, ty żeś się tak ładnie rozgadał, kurde, ja... Czekaj, muszę to nacisnąć, stop, uwaga.